Dzień dobry, jestem Robert. Zapraszam na kolejny odcinek z nowym zestawem Wally Cow Jamestown Gentleman Special Edition. Takie mydło oraz taka woda, które kupiłem na dwaostrza.pl. Przed gorzeniem użyję haksa, sztyft, bez zapachu, bez smaku, który bardzo dobrze nadaje się do tego, żeby zwiększyć zarost. Zwilżę trochę tą szczecinę. Taka forma takiego sztyftu, spójrzcie, to nie ma prawie żadnego zapachu. Mieści się w takim zgrabnym słoiczku. Fajne dozowanie. A jak już miałem okazję się przekonać, dobrze zwiększa zarost, dobrze współdziała z mydłem. Po zwilżeniu już tworzy się na naroście, jak widzicie, taka emulsja. Jak zauważyłem, kilka razy użyłem to, z tego co widzę, nie koliduje z mydłem, a wręcz działa w pewnym stopniu jako booster tego mydła. Proszę. Mydło, które przyjechało do mnie z Dwaostrza razem z wodą, to jest mydło marki Wally Cow i to jest specjalna edycja. Mamy tutaj fajnie, w prosty sposób pokazane ośle mleko, masło kakaowe, masło kokum, masło shea, lanolina i ekstrakt z chmielu, hops ekstrakt i baza tallow. 114 gramów mydła. Oprócz wieczka nie ma tutaj żadnych informacji na boku, a tutaj jest krótki skład, dokładny skład tego, co jest, jaka jest zawartość tego mydła. Mydło ma taki kolor jasny, kremowy. Co do zapachu, producent podaje, że mamy tutaj w składzie, jeśli chodzi o zapach, mydło jest, nabieram tą łyżeczką, jest nawet dosyć twarde. Taka ilość, może odrobinę jeszcze uszczknę więcej. Zostanie to zostanie. Producent podaje, że jest tu bergamota, lawenda, neroli, ambra, piżmo i kwiat tytoniu. Ze słoiczka najbardziej wyczuwam, zakręcam. Zobaczymy, co się będzie działo, jak piana odda zapach. Wally Cow Jamestown Gentleman. Zobaczymy, jak piana odda zapach, bo czasami nie zawsze jest tak, że jest taki sam zapach mydła ze słoiczka, a czasami zmienia się, jeśli w trakcie, jak już robimy pianę. Mydło ma, już nie pokazałem Wam, bo wkleiłem już tutaj na dno miseczki. Taka postać. Mydło jest takie nawet dosyć twarde, taka bardzo twarda plastelina. Ale daje się dzięki temu bardzo fajnie przykleić do miski. I z tego, co czuję pod palcami, jest bardzo tłuste. Ośle mleko. Lanolina. Nie wiem, czy będzie łatwo, jeśli chodzi o lanolinę, czy będzie łatwo wyrobić pianę z tego mydła. Zobaczymy. Odrobina wody na dno miski. Pędzelek Simpson Commodore. Niezawodny pędzel. Proszę. Wbrew pozorom, jeśli jest miska prosta, to taka prosta biała miseczka z jasnej porcelany. Wbrew pozorom, jeśli tutaj na dnie miski nie ma żadnych wypustek, to nie przeszkadza w niczym, jeśli chodzi o wytworzenie piany. Możemy sobie wbijać w ten sposób, wbijając w knot, starając się nie zaginać mocno włosia. Jamestown Gentleman. Zapach ze słoiczka
jest taki duszący, mocno czuć lawendę, bardzo mocno czuć lawendę z neroli. Pomieszany kwiat lawendy z kwiatem neroli, taki zapach trochę duszący, mówiąc tak obrazowo, duszny. Powiem Wam, że bardziej temu mydłu jest zapachem do takiego dobrej jakości szarego mydła. W tym kierunku. I w miarę jak tutaj tworzę pianę, spójrzcie, może jeszcze piżmo dochodzi do tego. Piżmowy zapach również taki zwierzęcy. W każdym razie zapach, który tutaj daje się wyczuć, to jest zapach raczej taki elegancki. Tutaj nie ma żadnych fikołków wesołych, to jest taki stonowany zapach. Raczej myślę, że na uwagę bardziej, jeśli chodzi o zapach, bardziej zasługuje tutaj skład tego mydła. Taki raczej z górnej półki, jeśli chodzi o te masła. I piana tłusta, mokra piana, a mydła zostało jeszcze w misce dosyć sporo. Może nawet połowa tej ilości, którą wkleiłem w dno miski. Lanolina ma to do siebie w składzie mydeł, że czasami, nie zawsze, ale czasami nie pozwala na to, żeby szybko wytworzyć pianę. Lanolina w pewnym stopniu tą pianę gasi, za to dobrze działa na nasz zarost, zmiękczając go. Proszę, pędzel już jest całkowicie, spójrzcie, jak jest napompowany pianą, a w misce dalej jest jeszcze spora ilość mydła, jeszcze woda. Jamestown Gentleman. Piżmo i lawenda. Kochani, ta neroli może troszkę się tu przebija. Kwiat tytoniu. Ja tego kwiatu tytoniu raczej tutaj nie wyczuwam. Bardzo to jest taki, według mnie, zapach taki składający się z dwóch elementów. Kwiat tytoniu ma ciekawy zapach. Tutaj jakoś go nie wyczuwam. Lawenda, piżmo, a piana zaczyna się już kleić do dna miski. Myślę, że ten knot już się konkretnie już się nabił tą pianą, że czas przenieść na twarz. Pre-shave. Zmiękczył dobrze skórę. No, piana leci. Z pędzla to znaczy, że jest dosyć, jak na razie dosyć wilgotna. Jak widzicie, trzeba trochę pokręcić, żeby uzyskać pianę. Może to właśnie ze względu na tą lanolinę, która jest w składzie mydła. Ale lanolina, przynajmniej mi, dobrze działa na zarost. Proszę spojrzeć. Tą ilość z tej łyżeczki, to cała łyżeczka, taka mała łyżeczka mydła, a połowa z tej pobranej porcji została jeszcze w misce. Nie szkodzi, będzie na kolejne golenie. A piana dobrej jakości, nie mocno zbita, taka jak powinna być pod brzytwę. Zarost, który gole ma 2 dni, krótki zarost, więc będzie to dobry sprawdzian dla mydła.
Brzytwa, którą się teraz będę golił, to jest brzytwa od Marcina, od Arjuny. Brzytwa Henkels ze stali nierdzewnej w rozmiarze 6/8 cala, jak mniemam, i to jest szlif 1/2 w kierunku full hollow. Już Wam pokazuję. Brzytwa, zabytkowe okładki, zabytkowa brzytwa w doskonałym stanie. Spójrzcie, po prostu perfekcyjnie zachowany stan. Popatrzcie, jak wygląda ciekawie. Wygląda grzbiet ze zdobieniem. Zdobienie jest aż po sam ogon. Kolega ma w kolekcji piękną sztukę. Taki szlif. To jest, myślę, 1/2 w kierunku właśnie, tak jak wspomniałem, pełnego drążenia. Czoło hiszpańskie, zaokrąglony lekko kolec. Mamy Friodurn Inox, no stain. Z przodu mamy tutaj. Na szyjce również mamy 427 oznaczenie na samym ogonie. Cokolwiek to oznacza, ja nie wiem. I tu mamy JH Henkels Solingen Zwillingswerk. Tutaj na szyjce. Piękna brzytwa. Pięknie zachowany stan. Nierdzewna. Nie ma tutaj żadnej plamki. Nic. Golimy się. Golimy zarost. Dwudniowy. Jak się pisze mydło, jak się pisze brzytwa. Spójrzmy. Ja tej brzytwy nie ostrzyłem. Brzytwa jest ostrzona przez Marcina. Zobaczymy. Marcin, jak Ci to wyszło. Spójrzmy. Jak widzicie, zarost znika, taki krótki zarost. Wbrew pozorom trudniej się goli, bo włosy wychodzą spod skóry. I skóra przy samym włosie jest lekko uniesiona, więc łatwo o uraz. Lepiej goli się trochę dłuższy zarost. Taki 3-dniowy, który już dobrze wyszedł spod skóry i skóra się wypłaszczyła. A tutaj bardzo dobre zmiękczenie przez to mydło. Pre-shave zadziałał. Takie golenia to ja lubię. Brzytwa jest naostrzona perfekt, przyjacielu. Tak jak ja bym ją naostrzył, nie chwaląc się. Ale zachowajmy skromność. Lawenda, proszę Państwa, piżmo i taki mydlany zapach, który przywodzi nam na myśl bardzo dobrej jakości szare mydło. Zobaczymy, co się dzieje. Po zgarnięciu jest bardzo dobrze, bardzo ślisko. Kochani, poślizg jest bardzo dobry. Nawet jeszcze trochę piany mi się udało uzyskać na palcach. Dobry poślizg po zgarnięciu piany. No, patrzcie, można sobie jeździć brzytwą, nic się nie ma haczenia. Raz w swoim życiu miałem brzytwę ze stali nierdzewnej, ze stali z gatunku 01. To była brzytwa, dobre mydło, to była brzytwa Boker Abalon. Jeszcze gdzieś ta brzytwa krąży na forum golarze.pl, bo na niej została, na tym forum została oddana, odsprzedana i na tym forum jeszcze dalej jest.
Przy okazji zapraszam chcących liznąć wiedzy na temat golenia we wszelkiej postaci. Zapraszam na golarze.pl, to jest polskie forum. Zapraszam kolegów z zagranicy, zapraszam kolegów z Polski. Polskie forum traktujące o tradycyjnym goleniu. Jest masa przydatnej wiedzy, jeśli chodzi o golenie. Zapraszam do odwiedzenia. Mamy tam maszynki, brzytwy, kamisory, wszelki sprzęt, którym golą się użytkownicy. Można się dużo dowiedzieć na temat tradycyjnego golenia. Takie forum, jedyne forum na polskim terenie. Dobra, drugie przejście. Piana. W mi serce nic nie straciło na jakości. Powiem Wam, że mydło świetnie zmiękcza zarost, kochani. I oczywiście dżentelmeński zapach. Tutaj nie ma żadnych wyskoków w żadną stronę, ani za wesoło, ani za poważnie. Fajne mydło z dobrze dającą się wytworzyć pianą, tylko z tą pianą trzeba trochę popracować. Poślizg po zgarnięciu piany pozostaje, więc możemy manipulować sobie brzytwą bądź maszynką jeszcze spokojnie po ściągnięciu piany. Taka ilość jeszcze została, widzicie, w misce po nabiciu całego knota do oporu. Przejście pod włos. Dziś jest niedziela. Na spokojnie. Golenie na spokojnie. Piękna brzytwa. Mamy tutaj grzebień, a grzebienia na grzbiecie już nie ma, zastępuje go piękny grawer. Motywy kwiatowe. Kwiaty. Z tego co dobrze widzę. Kwiaty. Jakiś kwiat, jeden za drugim, powtarzający się wzór. Pięknie wykonana brzytwa. Przejście pod włos. A zapach mydła jest właśnie taki wyraźnie wyczuwalny, ale elegancki. Gdzie czujemy piżmo i lawendę. Przy czym powiem Wam, że tutaj to piżmo przeważa. A piana, jak widzicie, dająca dobre zmiękczenie zarostu, dobry poślizg po zgarnięciu piany. Można sobie tutaj brzytwą jeździć po skórze, nawet jak tej piany już nie ma. Nawilżenie bardzo fajne. Swoją drogą ciekaw jestem, jak będzie pachnieć woda. Wodę troszkę wąchałem, ale teraz będę miał porównanie. Woda versus, kochani, versus to mydło. Tak już na żywo. Nie ze słoiczka. Zmiękczenie z tego co widzę jest naprawdę świetne. - 114 gramów dobrego mydła. Tutaj dwudniowy zarost jest tak mocno sterczący i zobaczcie, jak fajnie dało się go usunąć, zgolić bez problemu. Najtrudniej właśnie zmiękczyć taki zarost tak mocno sterczący.
ostre narzędzie, tak dobrze naostrzona brzytwa, to jest sama przyjemność golenia. Tutaj nic nie może pójść źle. Brzytwa w odbiorze jest bardzo łagodna. W ogóle nie ma agresji. Ja ją tylko, Marcin, ja ją tylko przewecowałem na pasie, który położyłem na krawędzi stołu. I później poszła na wiosełko Thierry. Dosłownie 20 przejazdów i taki efekt jest golenia. Bardzo dobry. I zobaczcie, stal nierdzewna, która daje się zahartować, dobrze wyostrzyć, która trzyma ostrość, więc nie tylko węglowe stale, ale również stal z stali nierdzewnej tak samo nadaje się dobrze do golenia. Dodatkowa zaleta, że jest mniej odporna na korozję, chociaż nie całkowicie. A patrzcie, to mydło. Taka dobra rzecz. To jest już mocno rozcieńczona piana. I to jest trzecie przejście, więc sporo ubyło z tego knota, a może nie ubyło. Taki zapach trochę, może nawet jakby trochę skórzasty jest tego mydła. Nie jest to ostry, owocowy zapach, ani kwiatowy. Czuje się piżmo, no kwiaty, lawenda. To też przecież kwiaty są. I lawendę, ale taką mocno dojrzałe kwiaty. Mocno pachnące. Trzecie przejście, nie wiadomo kiedy. Brzytwa w odbiorze bardzo łagodna. Kilkudziesięcioletnia. Zabytkowa brzytwa. Więc jest, panowie, jest motywacja do tego, żeby porzucić plastik i spróbować golić się maszynką na żyletki na początek, a potem może, kto wie, przejść na brzytwę i ogolić się w tak dobry sposób. Nawilżenie skóry jest po prostu tutaj top. Brzytwa ma tą zaletę, że może nam służyć całe życie. Wymaga jedynie od czasu do czasu odświeżenia krawędzi tnącej. Więc wydatek, jeśli chodzi o kamień, to jest też jednorazowy wydatek. Kamień, pas i również na całe życie może nam służyć. Z łatwiej dostępnych kamieni możemy wybrać sobie BBW, belgijski niebieski kamień, bądź Coticule, taki żółty kamień. Na tych kamieniach możemy przeprowadzić cały progres, jeśli chodzi o ostrzenie brzytwy, a później o odświeżanie. Jeżeli sobie tą brzytwę naostrzymy, bądź ktoś nam naostrzy, możemy utrzymywać ostrość latami, tylko odświeżając od czasu do czasu na kamieniu. Latami, bez wyprowadzania na nowo krawędzi tnącej. Tak więc jednorazowo wydajemy około 1000 zł za brzytwę. Są brzytwy za 800 zł za mniejsze pieniądze, równie dobrze golące jak ta.
I ten wydatek to jest wydatek, może to być wydatek na całe życie. Plus kamień do tego i pas. I wtedy już nie musimy kupować jednorazowych maszynek co 2 tygodnie bądź 3. Ja gdybym się golił maszynką jednorazową, przepraszam, nie jednorazową, kilkurazową, już trzymajmy się dokładnie, kilkurazową, no to goliłbym się taką maszynką kilkurazową, to jedna na tydzień bądź na 2 i kolejna, więc wydatek przez cały rok na takie maszynki to byłaby cena brzytwy, kochani. Więc dobrym wyborem będzie zaczęcie od maszynki na żyletki, bo kupuję maszynkę za kilkaset złotych, czy 200-300. Do niej dokupujemy tylko żyletki, więc to jest też groszowa sprawa. I również maszynka może, zanim ukręcimy gwint, może nie ukręcimy, może służyć nam też przez całe życie, jak najbardziej. Proszę Państwa, jestem tak dobrze dogolony. Może jeszcze tutaj pod żuchwą. O, takie coś. Pamiętajmy też, goląc się brzytwą, dla tych, którzy zaczynają, że nawet ostra brzytwa, jeżeli nie nadamy jej odpowiedniego rozpędu, nie będzie nas golić. Brzytwa powinna mieć nadany pewien jakiś taki śmiały ruch, żeby to już jest dobrze, pokonać ten zarost. Ostra brzytwa, pewne, zdecydowane, w miarę szybkie ruchy i ogolicie się tak jak ja teraz. Golę się w ten sposób od 2008 roku. Brzytwami Kamisori. Gdybym miał oceniać to mydło za zapach, to bym dał 7 w skali takiej 10-punktowej. Dałbym 7, ale jeśli chodzi o właściwości mechaniczne takie, czy zwiększenie zarostu, to daje 9. Prawda? Mydło jest warte tego, żeby spróbować. Zapach stonowany, elegancki, piżmowo-lawendowy. Może gdzieś tam jest jakiś wydźwięk tego kwiatu tytoniu, ale właściwości mechaniczne, właściwości takie, jeśli chodzi o zwiększenie zarostu, to jest pierwsza liga. Kochani, dobre mydło. Woda. Zaraz zobaczymy, jakie odniesienie do mydła ma woda, jeśli chodzi o zapach. Nawilżenie jest świetne. Po wytarciu zobaczymy. Jeszcze śliskość została z mydła. Jak wiecie, ja rzadko po goleniu płuczę twarz. Robię to, jeżeli pojawi się krew, to tak. Ale tak, tego nie robię. Czasami stosuję pianę jako balsam. Też się fajnie sprawdza. Dobra. Woda po goleniu Jamestown Gentleman w takiej buteleczce. Ile tego jest tutaj, kochani? Dobra, zobaczymy skład. Alkohol. Na pierwszym miejscu gliceryna, mentol. No, zobaczymy. No i tutaj są. Skład sobie zobaczycie, jak wejdziecie na stronę producenta, małe literki, a ja mam słaby wzrok. Wstrzymać z dala od dzieci, no wiadomo. Nie spojrzałem, jaką to ma. To jest, z tego co widzę, patrząc w denko, to jest przejrzysty płyn z alkoholem.
Ale się fajnie ogoliłem. Na pierwszym miejscu może będę się golił częściej. Taka kryza. Zobaczymy, jak to się tutaj będzie dawkować. O, całkiem fajnie. Dobra, starczy. I tutaj, kochani, spirytus mówi, że tutaj jest w tej butelce. Na szczęście wrażenie pieczenia ustępuje natychmiast. To jest szczypnięcie takie dezynfekujące. I proszę Państwa, tu jest bardzo bogato. O! Mydło to była tylko zajawka. Co tu jest? Lawenda. Czuję mentol tutaj w nozdrzach. Nie piecze mnie w skórę, ale bardziej czuję go jako odświeżenie. To dobrze, więc tego składu, tego mentolu nie mam. Na razie nie szczypie mnie twarz, jeśli chodzi o mentol. Tutaj kwiat tytoniu jest na 100%. Tu jest masa piżma i jest ten bursztyn, kochani, ale fajny zapach. Mydło ma zapach bardziej w kierunku szarego mydła, z małymi akcentami zapachowymi, takimi jak lawenda i piżmo, a tutaj ta woda to jest bogactwo, to jest uderzenie w nozdrza, jeśli chodzi o zapach. Wszystkiego po trochę. Bardzo przyjemny zapach. Zobaczcie, skóra jest matowa. Skóra jest matowa. Nic nie szczypie, zadbana. Dwudniowy zarost zniknął dzięki tej fajnej brzytwie. Taki zestaw mnie dzisiaj ogolił, kochani. I z chęcią się z Wami podzieliłem tą wiedzą. Zapraszam na kolejny odcinek. Co będzie? Nie powiem. Jak mnie odwiedzicie, to będziecie wiedzieć. Tymczasem do zobaczenia. Dzisiaj jest niedziela. Miłej reszty niedzieli wszystkim Wam życzę. Subskrybujcie kanał. Cześć.